Adam Harasiewicz. Jeden z najwybitniejszych polskich wykonawców muzyki Fryderyka Chopina, ceniony za wyjątkową równowagę pomiędzy techniczną wirtuozerią a liryczną stroną muzyki polskiego kompozytora. Laureat pierwszej nagrody na 5. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 1955 roku. Adam Harasiewicz urodził się w 1932 roku w Chodzieży, jednak całą młodość spędził w Rzeszowie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął stosunkowo późno, w 10 roku życia. Jego nauczycielką była Janina Illasiewicz-Stojałowska, uczennica Ignacego Friedmana. Kolejnym etapem były studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Równocześnie z nauką gry na fortepianie rozwijał także swoją pasję malarską. Harasiewicz brał nawet pod uwagę poświęcenie się plastyce, jednak przyszłe sukcesy pianistyczne ostatecznie zadecydowały o wyborze kariery. W 1955 roku Adam Harasiewicz zwyciężył w konkursie chopinowskim w Warszawie. Jego wielkim konkurentem był wówczas radziecki pianista Władimir Aszkenazi, który zajął miejsce drugie. Triumf Harasiewicza na 5. konkursie chopinowskim był także przedstawiany jako narodowy sukces polskiej pianistyki. Adam Harasiewicz jest drugim w historii Polakiem, który zdobył w Warszawie najwyższe laury. W roku 1949 pierwszą nagrodę otrzymała Halina Czerny-Stefańska ex aequo z Bellą Dawidowicz. Piąty konkurs w opinii krytyków był wyjątkowo wyrównany, o miejscach na podium decydowały ułamki punktów. Lucjan Kydryński w życiu literackim w 1955 roku pisał: cechą dominującą obecnego konkursu był niewątpliwie niezmiernie wysoki poziom techniczny wszystkich niemal uczestników. Wirtuozeria sięgająca nieraz prawdziwych wyżyn współczesnej pianistyki. W rezultacie, co tu mówić, wirtuozeria zwyciężyła. Zarówno przecież Harasiewicz, jak i Aszkenazi to przede wszystkim rewelacyjne talenty techniczne. W pierwszym rzędzie mistrzowie klawiatury, w drugim dopiero bardzo zdolni chopiniści. Wirtuozerią porównywaną do popisów romantycznych mistrzów zachwycał się także Stanisław Dybowski. To, co decyduje o pięknie pianistyki Harasiewicza, to jest przede wszystkim treść muzyczna, wszystkie owe liryki, narracje i dramaty, które Fryderyk zamknął w utworze. Harasiewicz podejmuje tradycje nie tylko chopinowskie. Przypomina, że Chopin pisał wiele ze swoich opusów pod wpływem muzyki Paganiniego i mistrzostwa Liszta. Jury 5. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina decyzją z dnia 19 marca bieżącego roku postanowiło przyznać tytuły laureatów oraz następujące nagrody. Pierwszą nagrodę w wysokości 30 000 złotych Adamowi Harasiewiczowi, Polska. A pamięta Pan pierwsze wyjście na estradę? Tak, pamiętam o tyle, że był bardzo piękny dzień, mianowicie niebieskie niebo. Zbliżałem się do Filharmonii i tam były flagi rozmaite i dotknąłem flagę polską. No i naturalnie potem to pierwsze wejście to był Nocturne A-dur, który o tyle działał dobrze na etiudy, które w tym etapie grałem, mianowicie tercjową, że ten noktur ma trylę i ręka była przygotowana właśnie do tercowej etiudy. Pamiętam, że świetnie wyszła i być może to bardzo pomogło do ustalenia się w czołówce.
Wiele lat po konkursie swojego ucznia wspominał przewodniczący jury w 1955 roku profesor Zbigniew Drzewiecki. Ten prymat przyznany Adamowi w Warszawie otworzył mu drogę do wszystkich estrad świata i wytwórni płyt. Do wybitnych, a częstokroć niezwykłych kreacji odtwórczych należy dorzucić atut dodatkowy, urodę i miły sposób bycia, który mu jedna powodzenie rzecz słuchaczy, a szczególnie słuchaczek. Harasiewicz nagrał całe cykle chopinowskie na płyty Philipsa, które pod hasłem Fontana mają wielki debiut w świecie zachodnim. Oprócz cykli chopinowskich na płytach tych znajdują się także recitale z programem mieszanym, ale zawsze z przewagą utworów chopinowskich. Osiągnął on nieprzeciętną doskonałość w nagraniach niektórych etiud Chopina, jak na przykład pierwszy C-dur, tercjowy, rewolucyjny, mazurków i polonezów oraz idealnych kreacji skerca E-dur. Po zwycięstwie w Warszawie Adam Harasiewicz rozpoczął intensywną działalność koncertową. Występował we wszystkich krajach Europy, w Azji i Ameryce Północnej. Koncertował z najsłynniejszymi dyrygentami oraz najlepszymi orkiestrami w prestiżowych salach na całym świecie. Uczestniczył także w galowym koncercie z okazji Wystawy Światowej w Brukseli w roku 1958. 2 lata później wykonaniem obu koncertów fortepianowych z Orkiestrą Filharmonii Nowojorskiej pod dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych zainaugurował rok chopinowski w 150. rocznicę urodzin kompozytora. W tym samym roku został odznaczony złotym medalem Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Nowym Jorku. Jego wykonania oddają zabarwiony nutą nostalgii, nazywanej polskim słowem żal, romantyczny styl kompozytora, a piękny, nośny, właśnie romantyczny dźwięk pianisty nadaje muzyce Chopina śpiewności. W latach 1958-1974 nagrał większość dzieł Chopina dla wytwórni płytowej Philips. W roku 2011 ukazał się komplet mazurków polskiego kompozytora. Ta płyta to owoc wieloletniej współpracy z Polskim Radiem oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Adam Harasiewicz poza sporadycznie prowadzonymi kursami mistrzowskimi nie koncentruje się na działalności pedagogicznej. Bierze natomiast czasem udział w pracach jury różnych międzynarodowych konkursów pianistycznych. 5-krotnie zasiadał w ławie jurorskiej podczas konkursu chopinowskiego w Warszawie.